zamek jak z bajki i auto jak z bajki. Nowa poliftowa Dacia Duster i to w LPG. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu odświeżonej Daci Duster. Druga generacja Daci Duster zadebiutowała w 2017 roku, więc najwyższa pora na odświeżenie. Główne i jedyne zmiany zewnętrzne to nowy wzór lamp, który teraz z przodu ma taki dodatkowy LEDowy pasek w kształcie przewróconej litery Y, czyli dokładnie tak jak w nowej Daci Sandero czy Logan. Z tyłu też lampy mają już nowy wzór i teraz już nikt nie pomyli Dustera z Jeepem Renegade'em, bowiem wzór jest już zupełnie inny. Swoją drogą, z przodu Dacia chwali się, że jest to pierwszy raz w historii marki, kiedy mamy LEDowe kierunkowskazy. Nie są to lampy typu Full LED, ale LEDowe są też światła mijania oraz podświetlenie tablicy. Miło. I w sumie poza lampami ja nie widzę różnic. Podobno zmieniła się też nieco osłona grilla, ale jak dla mnie to wygląda tak samo. Zauważyłem też jeszcze, że spoiler dachowy jest delikatnie dłuższy i to wszystko. Duster wygląda w miarę świeżo, więc chyba efekt odświeżenia się udał. Pod względem wymiarów nie zmieniło się nic, w związku z tym nie zmienił się też bagażnik. Ten ma pojemność 455 litrów, czyli dokładnie tyle samo, ile zwykły Duster. A no właśnie, zwykły, bo nie wiem czy zauważyliście w tytule, ale testowany Duster jest na gaz, a butla z LPG została idealnie schowana w miejscu koła zapasowego. I co ważne, jest ona teraz jeszcze większa, bo ma 49,8 litra, a wcześniej miała 34 litry pojemności. Bardzo fajnie, że mimo większej butli wciąż mamy taki sam duży bagażnik. Po złożeniu foteli kufer ma 1478 litrów. Z tyłu w Dusterze mieszczę się, a przypomnę, że mam 186 cm wzrostu. Wciąż nie mamy podłokietnika czy nawiewów na tył, ale pojawiła się opcja z 2 USB dla pasażerów. Z przodu ponownie jest tyle samo miejsca co przed liftem, ale pojawiła się delikatna zmiana. Otóż teraz mamy nowy zagłówek. Nowy zagłówek jest cieńszy i podobno dzięki temu mamy lepszą widoczność i jest wygodniejszy. No cóż, niech im tak będzie. Chociaż zamiast tego powinni zrobić co innego. W podstawie dać regulację kierownicy oraz wysokości fotela kierownicy, a tego wciąż nie ma. Tak, w aucie z 2021 roku nie ma regulacji kierownicy oraz regulacji wysokości fotela w podstawie. Słabo. Dobra, to pora zerknąć na deskę rozdzielczą, bo tu jest kilka zmian. Po pierwsze, pojawił się w opcji nowy, jeszcze większy ekran, który ma teraz 8 cali, a nie 7 jak to było przed liftem i który to obsługuje już Android Auto czy Apple CarPlay. Ten ekran z tym systemem znacie już z nowego Sandero czy Logana. W podstawie oczywiście nie mamy nic, tu jest po prostu dziura w desce. Ekran działa dość przeciętnie, czasami trzeba mocniej pacnąć ekran albo chwilę poczekać. I wciąż mamy błąd w polskim tłumaczeniu. Zamiast napisu nawigacja jest napis ustawienia. Mogliby to w końcu poprawić. Mnie jednak bardziej ucieszyła inna zmiana. Profesjonalna integracja LPG z komputerem pokładowym oraz deską rozdzielczą. Nie wiem czy pamiętacie mój stary film z Dusterem LPG przed liftem, ale tam przycisk od gazu był tak byle jak wrzucony po lewej stronie, dokładnie tak samo jak to się robi samemu montując LPG. Dodatkowo przed liftem komputer pokładowy nie pokazywał spalania, średniej prędkości czy zasięgu. I to nie pokazywał zarówno na benzynie, jak i na gazie. Teraz to się zmieniło i w zależności na jakim paliwie jedziemy, to komputer pokazuje nam dane od tego paliwa. No i tak powinno być. Brawo. Ostatnią nowością jest ten przesuwny podłokietnik ze schowkiem w środku. I koniec zmian. Czyli Dacia wciąż ma kilka innych schowków oraz wciąż jest wykonana z bardzo twardego, niemiłego w dotyku plastiku. Na szczęście nic nie skrzypi czy nie stuka podczas jazdy, jak i podczas naciskania ręką. No dobra, to pora zajrzeć pod maskę. I jak już wiecie, ja pod maską mam wariant z LPG, ale w gamie wciąż też są zwykłe benzynowe jednostki o mocy 90, 130 oraz 150 koni, a także jest 115-konny turbodiesel. Co ważne, do oferty wrócił też wariant z dwusprzęgłową skrzynią EDC. Dziś jednak nie będzie takich luksusów, bo ja mam silnik 1.0 TCE, czyli 3-cylindrowe turbo o mocy 100 koni, który jest dodatkowo połączone z instalacją LPG. No taka prawie że hybryda. I to jest dokładnie ten sam zestaw, co przed liftem. Tu nie było żadnych zmian. Z tym, że to jest nieco inny zestaw niż ten, który testowałem w 2019 roku, bowiem tam miałem skrzynię manualną,
5-biegową, a obecnie jest już 6 biegów oraz wtedy różnica na osiągach pomiędzy benzyną a LPG była niemal niezauważalna. A teraz w nowym wariancie czuć już mocniej różnicę. I ten nowy wariant jest od 2020 roku, bo już w cenniku z tamtego rocznika są te same czasy przyspieszenia, czyli do setki na benzynie. Auto powinno robić 15,1 sekundy, a na gazie 13,8. Jak była skrzynia piątka, to było kolejno 14,4 sekundy oraz 13,8, przy czym ja robiłem na obu paliwach niemal takie same czasy. Teraz też oczywiście zmierzyłem auto i czasy już się mocno różnią. Najpierw na benzynie. Wynik to 15,4 sekundy, czyli o 0,3 sekundy gorzej niż deklaruje producent. No to teraz odpalamy lepszy power gamoniu i mierzymy. Wynik to 13,5 sekundy, czyli tym razem też 0,3 sekundy różnicy, ale teraz lepiej niż deklaruje producent. I pomiary dla obu rodzajów paliwa powtarzałem 4-krotnie i zazwyczaj różniły się one maksymalnie do 0,3 sekundy, czyli w miarę powtarzalnie jak na manuala. A skrzynia nie należy do superprecyzyjnych, stąd też takie różnice. No dobra, ale powiedzmy, że źle zmieniałem biegi, więc porównajmy też elastyczność. Od 50 do 100 km na godzinę na 1/3 biegu. To samo miejsce, niemal ten sam czas, bo pomiar robiony jeden po drugim. Na benzynie wyszło 9,5 sekundy, a na gazie 8,8. Czyli tutaj już aż takiej różnicy dużej nie ma, ale i tak to czuć. Czuć, jak na benzynie auto jest słabsze. Z tego co wiem, to na benzynie mamy 10 Nm mniej i prawdopodobnie 10 koni mniej. Ale tego drugiego nie potrafiłem potwierdzić. Na gazie mamy też większą prędkość maksymalną, bo wynosi ona 168 km na godzinę, podczas gdy na benzynie tylko 166. Morał więc jest prosty. Jak się chcecie ścigać, to przełączcie na gaz. Na gazie niestety wciąż wtryski hałasują dokładnie tak samo jak i w 2019 roku. Chociaż w kabinie tego aż tak nie słychać. Słychać bardziej dłuższe kręcenie silnika po odpaleniu. Posłuchajcie sami. Nieco długo, prawda? I niemal od razu po chwili słychać charakterystyczne pstryknięcie oznaczające włączenie się gazu. Jeśli jednak odpalamy na wyłączonym wcześniej gazie, to auto zapali dużo szybciej. Takie moje spostrzeżenie. Kolejne będzie dotyczyło wlewu paliwa. Otóż w Dusterze, jeszcze oldschoolowo, klapkę od wlewu otwieramy za pomocą cięgna. No i spoko, tylko gorzej, że u mnie to nie działało. Słychać jak pracuje zamek, ale nie wypycha klapki. Ale na szczęście miałem kilka innych Dusterów do wyboru, więc wybrałem numer 2. I co? Ten sam problem. No to lecimy dalej, do 3 razy sztuka. No i faktycznie, teraz działa. Dziwna sprawa. Potem udało mi się otworzyć też moją klapkę, ale z pomocą drugiej osoby, która lekko ciągnęła wlew z drugiej strony. Ciekawe, czy te moje pierwsze egzemplarze były z jakiejś ferelnej serii, czy też inne będą miały taki problem. No dobra, ale jak już jesteśmy przy wlewie, to pora na spalanie. W trasie, po francuskich drogach i autostradach moje spalanie wynosiło 9 litrów. Jak zjechałem na prowincję i jechałem spokojnie tak 50-80 km na godzinę, to spalanie wynosiło 7,5 litra. W mieście miałem 9 litrów na LPG i 8 litrów na benzynie. I co ważne, przez to, że teraz mamy zwiększoną butlę z gazem do niemal równych 50 litrów, to nasz łączny zasięg to ponad 1200 km, bo bak paliwa ma też 50 litrów. To mi się podoba. Jeśli chodzi o kwestię prowadzenia, to tutaj też nic się nie zmieniło i jest poprawnie. Po prostu poprawnie. W sumie można nawet dodać, że poprawnie i komfortowo, bo zawieszenie jest dość komfortowo zestrojone. Zresztą chyba nikt nie oczekuje po Daci Duster, że będzie się prowadziła rewelacyjnie. To auto do spokojnej jazdy i przy tym zostańmy. Aha, i odmiana z LPG
wciąż występuje tylko i wyłącznie z manualem i tylko i wyłącznie napędem naprzód. I raczej to się nie zmieni. Jak ktoś chce wersję z 4x4, to trzeba wybrać najmocniejszą 150-konną benzynę albo 115-konnego diesla. Ale też wersje z 4x4 są dużo droższe. Otóż podstawowy Duster wciąż kosztuje poniżej 50 tysięcy złotych, czyli 49 900 zł za wersję z benzynowym, 3-cylindrowym silnikiem turbo o mocy 90 koni. Z tym, że ta wersja nie ma nic. No dosłownie nic. Nie ma radia, nie ma klimy, nie ma też, tak jak mówiłem, nawet regulacji fotela i kierownicy. Lepiej więc popatrzeć na drugi poziom. Tam jednak wciąż nie ma klimy oraz regulacji fotela. Jest za to regulacja kolumny kierowniczej oraz jest radio. A klimę można dokupić za 2500 zł. Czyli tak naprawdę trzeba kupować minimum wersję Comfort, czyli trzeci poziom wyposażenia za 64 100 zł. Tam jest klima, jest radio i są obie regulacje. Czyli odświeżony Duster jest droższy niż przedliw o 3500 zł. Okej, dla najtańszej wersji jest droższy tylko o 1000 zł, ale tej wersji raczej nikt nie kupuje. Kupi za to ktoś wersję z LPG, bo dopłata do LPG to 1500 zł, czyli wciąż uczciwie. Wcześniej co prawda było 500 zł taniej, no ale wciąż jest jeszcze ok. Testowany egzemplarz kosztował około 70 tysięcy złotych. Zaczyna się już robić drogo. Niewątpliwie odświeżony Duster jest jeszcze lepszy. Zwłaszcza w wersji z LPG, gdzie klienci docenią integrację z komputerem pokładowym, czego bardzo brakowało. Pozostałe zmiany są tak naprawdę drobiazgami. No może poza powrotem skrzyni EDC do oferty, bo na to podobno też dużo osób czekało. Szkoda tylko, że wszystko drożeje i nawet cena daci jest już naprawdę duża. A w podstawie Duster nie ma nic. Absolutnie nic. Ale mimo wszystko wciąż uważam, że Duster to fajne auto. Niczego nie udaje, a potrafi być bardzo uniwersalne. Cześć! Aha, i w niedalekiej przyszłości będzie też test wersji 1.3 150 koni i z automatem. Cześć!